Rzymskie drogi to przedsięwzięcie inżynieryjne, które nie miało sobie równych w historii. Dziś ewentualnie może to być amerykańska rewolucja kolejowa w XIX wieku, czy dzisiejsza chińska. Wbrew powszechnemu powiedzeniu, nie biegły one do Rzymu, a z Rzymu do najważniejszych miejsc imperium. Jedną z ostatnich takich dróg, ukończoną wyjątkowo dopiero w wiekach naszej ery, była ona, Via Amerina. I między innymi o niej będzie ten odcinek. Ale też o krainie Agrofalisko i ludziach, którzy w powszechnej świadomości byli jeszcze mniej znani od Etrusków. Pójdziemy na włoską wycieczkę z grupą pasjonatów, poznamy Lukę, społecznika i naszego nowego kolegę, napijemy się wody mineralnej w mieście Wody. Cześć! Cześć, dzień dobry. Znajdujemy się w miejscowości Penna di Teverina. Jest to miejscowość, która, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w Teverinie. A czym jest owa Teverina? A to malutka kraina geograficzna, która leży w Dolinie Tybru. Ta Dolina Tybru dzieli formalnie Latium, te góry w tle, w tym pięknym krajobrazie skąpanym soczystą wiosenną zielenią, to jest Latium, ale my znajdujemy się na terenie Umbrii. Pomiędzy nimi zaczęła swoją historię, swoją przygodę dzisiejsza nasza główna bohaterka, Via Amerina, a rzut kamieniem stąd znajduje się miejscowość dawniej nazywana właśnie Ameria. A jak się nazywa dzisiaj? O tym m.in. w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy! Ameria dziś nazywa się Amelia. Mamy przyjemność mieszkać niedaleko i często odwiedzać miasteczko o jednej z najpiękniejszych nazw w środku Włoch. Do miasta wchodzimy bramą Porta di Roma. Nazwa nam mówi wszystko, bo zaraz za nią pozostałości drogi rzymskiej, o której mowa. Zabudowa Amelii w dużej mierze jest wciąż średniowieczna, choć ratusz, jak widać, nie. Ale jest nawet teatr. Nad Amelią dominuje ogromny kościół, ze skweru przy nim widać najważniejsze pasma Apeninów, ale nie tylko. Również tą gigantycznych rozmiarów aleję cyprysową, która przywodzi na myśl obrazki toskańskie, bardziej aniżeli umbryjskie, ale nie ma turystów, bo Umbria to jest tak jakby Toskanii kuzynka, skromniejsza i bardziej introwertyczna. Całe miasto otoczone jest murami i można przejść sobie wzdłuż nich ścieżką z takimi pięknymi widokami. Co ciekawe, mury te pamiętają czasy nie tylko starożytnych Rzymian, ale też Etrusków, a podobno również ludów jakby Ameryjczyków, którzy zamieszkiwali ten teren jeszcze przed Etruskami. No niesamowite. Via Amerina w okolicach Orte mija rzekę Tyber i wracamy do regionu Latium. Jeszcze na początku lat 90. prawie po jej śladzie biegła linia kolejowa łącząca nasze Orte z Capranica, niedaleko jeziora Vico i dalej w kierunku portów nad Morzem Tyrreńskim. Ten piękny wiadukt na jednym z wąwozów znajduje się blisko miasteczka Galeze. Niestety linia przestała działać, a spore grono społeczników chce jej reaktywacji lub polepszenia rozpoznawalności turystycznej miasteczek na trasie Via Amerina. Droga przecina tereny, w których dominuje uprawa orzecha laskowego i dociera w okolice miasteczka Corchiano, w którym za chwilę uczestniczyć będziemy w pierwszej naszej włoskiej wycieczce i porozmawiamy ze wspomnianym Luką. Ale najpierw najlepiej zachowany fragment rzymskiej drogi w okolicy. Z jednej strony wygląda to trochę abstrakcyjnie, bo mamy wzdłuż tego fragmentu zachowanej Via Amerina postawione latarnie. Nie wiemy, czy one świecą, wygląda, że tak. Natomiast ciepło się robi na sercu, gdy słyszy się o inicjatywach takich, jaka miała miejsce tydzień temu tutaj, której efekty widać. Lokalni społecznicy wyczyścili, wysprzątali wszystko wzdłuż tej drogi. Praktycznie prezentuje się doskonale, tak jak fragment Via Appia na południe od Rzymu, którym szliśmy, o którym też jest jeden z odcinków. Via Amerina, jak spojrzymy na mapę, szła bardzo, bardzo prosto. Właściwie jak strzała, jak prosta linia z małymi odchyłami od Rzymu do wspomnianej Amelii, ale generalnie ideą tej drogi, jak i wielu rzymskich dróg, było, żeby nie przechodzić przez miasta, które na początku nie były w 100% rzymskie, a przecież po drodze między tym miejscem a Rzymem mamy jeszcze jakieś dawne miasta etruskie, ale przede wszystkim miasta zamieszkiwane przez Falisków. Właśnie nad tym pracują lokalni społecznicy, żeby stworzyć szlak turystyczny wzdłuż dawnej Via Amerina,
która przecież jest dużo starsza i dużo ważniejsza była przez to niż dużo popularniejsza średniowieczna Via Francigena. Obserwujemy w wielu przypadkach ogłowienie drzewek oliwnych, co jest dość zaskakujące dla nas. No bo to, że trawa jest ścinana, jest koszone tutaj w tych gajach oliwnych, to jest zrozumiałe, ale to na wiosnę pierwszy raz właściwie coś takiego widzimy. I w takim gaju ni stąd, ni zowąd znajdują się etruskie grobowce. We Włoszech nazywa się to rupestri. To pełni też rolę szerszą niż tylko i wyłącznie grobowców. A to jest ciekawe, bo dowiedzieliśmy się, że drzewko czy też krzew owocowy potrzebuje bardzo dużo wody. Ten region i tak jest regionem bardziej wilgotnym w porównaniu z wieloma innymi regionami Włoch, ale jak widać jest potrzebne dodatkowe nawodnienie. A tam co? No właśnie. Wow. I typowe inskrypcje i kształty właśnie dla Etrusków akurat, choć nie o nich będzie ten odcinek, a udajemy mądrych, dlatego że wiemy już o tym od Łukasza, czyli Luki, z którym za chwileczkę się widzimy. O wspomnianych faliskach będzie niebawem więcej, bo w Corchiano właściwie wkroczymy już na ich obszar, ich teren i ich tajemnice. Luca Panicelli jest lokalnym blogerem turystycznym, ale też ambasadorem regionu Agrofalisco i przewodnikiem po jego zakamarkach. Co weekend jego wycieczki cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a przyjeżdżają na nie nawet goście z Rzymu. Do jednej z nich właśnie w Corchiano doklejamy się, jak potem się okazuje, mogąc ćwiczyć swobodnie swój język włoski, bo Włosi bardzo się cieszą, gdy próbujesz. Są wyrozumiali, nie oceniają, dopingują. Język faliskijski był inny niż łaciński. Wykazywał pewne podobieństwo do języków wschodnich. Fojet, wino, papafo, carefo. Nie brzmi zbyt łacińsko, prawda? A znaczy dziś będę pił wino, jutro nie będę go miał. Oj, niełatwe życie mieli faliskowie. Najpierw rzymscy sojusznicy, potem ich śmiertelni wrogowie. A jakim miasteczkiem jest Corchiano? Podobnie jak Orte, składa się z dwóch części. Normalnej, tak byśmy to powiedzieli, i podziemnej, właśnie schowanej w tej tufowej skale. Tak jak mówi Luca, jest to właśnie specyfika tych miast na tych ziemiach wzdłuż Via Amerina i potencjał tych wulkanicznych skał pozwalał właśnie tym miejscowościom, które bardzo często były po prostu atakowane, nawet przez sąsiadów, zapewnić sobie miejsce schronienia przed właśnie agresorem, przed sąsiadem, który nawet jeśli zniszczył budynki na górze, nie był w stanie zniszczyć wszystkich mieszkańców, którzy się schowali pod spodem. Z braku możliwości przestrzennych w takim borgo siłownia na wolnym powietrzu, zobaczcie, została stworzona tutaj na dole, także podwójny wycisk na miejscu i żeby się tutaj dostać. Znamy przypadki na naszej Jurze, gdy pomagają człowiekowi owce, które strzygą wzgórza, chaszcze, krzaki. W tym przypadku pomagają osiołki, które sprowadzili tutaj Rzymianie 2000 lat temu. Nazywają się osiołki Amiata i omiatają swoimi ustami właśnie tereny Tusci i Toskanii. Wycieczka wiedzie w dużej części wąwozami, które nazwane zostały Forro. Nie ma drugiego takiego miejsca we Włoszech, jak właśnie te tereny, w których woda przelewała się przez miękkie wulkaniczne skały w kierunku Doliny Tybru, rzeźbiąc kaniony głębokie na 100, a nawet i 100 kilkadziesiąt metrów. I dlatego w tych wąwozach panuje specyficzny mikroklimat, wegetacja roślin też jest nieco opóźniona, no i w związku z tym nawet w bardzo upalny dzień będzie tutaj nieco chłodniej, więc wąwóz ten daje niezłe wytchnienie. Rzeczą, która łączy Falisków z Etruskami, jest z pewnością fakt, że jedni i drudzy drążyli w skałach drogi zwane Via Cava. Były to trakty o znaczeniu praktycznym, ale i religijnym. Podobnie jak w okolicach Corchiano, zobaczymy je w bardziej popularnym Pitiriano, czy w okolicach Sovany w Toskanii. Io visto iscrizione, che cosa? Quella che vedete alle mie spalle è una nicchia scacciadiavolo, vale a dire con l'arrivo del cristianesimo questi luoghi erano vissuti come luoghi molto pericolosi. Immaginate di attraversare una via cava nel passato senza l'utilizzo del cellulare, delle tecnologie di cui oggi noi disponiamo e magari di farlo anche di notte, verso la sera, con le tenebre. Sicuramente non era una cosa piacevole. Quindi con l'arrivo del cristianesimo, per proteggere il viaggiatore durante il suo cammino, venivano scavate quelle nicchie
dove all'interno venivano inserite delle figure della Madonna, di Gesù, con l'intento di proteggere il viandante durante il suo cammino. A to jeden z rzymskich antycznych mostów, którym śmiało możemy dać prawie 2000 lat. Porośnięty bluszczem, klimatyczny, dumnie stoi i opiera się z sukcesem powodzią, jak wiele takich konstrukcji we Włoszech. Jako bardzo sławny bloger, ale też przewodnik, jaki rejon swojego regionu Agrofalisco ty preferujesz czy proponujesz na jednodniową wycieczkę, na hiking? L'Agrofalisco è un territorio che è ricco di storia, quindi è difficile scegliere un posto specifico, ma sicuramente la zona che io preferisco e che consiglierei ai nostri amici è quella che riguarda l'area di Civita Castellana Faleri Novi, perché è un'area molto ricca di rilevanze storiche e naturalistiche. Ad esempio abbiamo l'antica città di Faleri Novi, abbiamo anche il tratto della Via Merina, forse il più bello e il meglio conservato, che è la necropoli del Cavo degli Zucchi. La Via Merina diverrà poi nel corso degli anni a venire un luogo davvero molto importante dal punto di vista turistico, forse come la Via Francigena. Questo perché la Via Merina attraversa completamente il territorio dell'Agrofalisco e consente di ammirare tantissime bellezze e rilevanze sia storiche ma anche naturalistiche che sono disseminate lungo i margini di questa antica strada romana. Perché Civita Castellana per vivere, non Roma? Beh, sicuramente la qualità della vita è migliore. Non viviamo nel caos della vita quotidiana, nello smog magari come si vive a Roma. Da noi la vita è più slow, è più tranquilla. Non abbiamo problemi di traffico, abbiamo il verde delle forre che circondano la città, che sicuramente fa bene sia al cuore e quindi anche all'anima. Soprattutto c'è da dire che Civita Castellana anche il costo della vita è inferiore rispetto a Roma. Stolicą regionu Agrofalisco, który musiał Was zainteresować na tyle, że wciąż jesteście z nami w tym odcinku, jest średniej wielkości miasto Civita Castellana, również położone i otoczone przez głębokie wąwozy. Tu znajdowała się stolica tego ludu, zanim Rzymianie, a właściwie, powiedzmy to przy kawce. Historia tego miejsca oczywiście wiąże się z Faliskami, którzy po pierwszych porażkach z Rzymem musieli, aby zostali zmuszeni, tak byśmy to powiedzieli, do przesiedlenia się do właśnie położonego 5-6 km stąd Faleri Novi i nastała nowa era wczesnośredniowiecznego miasta, które oczywiście później w XV wieku we władaniu papiestwa zostało ufortyfikowane, bo było dość cennie położone, tak bym to powiedział, na szlakach przecinających się ze wschodu na zachód, z północy na południe i właśnie ta twierdza, która wręcz wisi nad jednym z najgłębszych fosso, czy tych głębokich kanionów wyrzeźbionych przez rzeki w wulkanicznej skale, strzegła skutecznie aż do wojen napoleońskich tego miasta. Najpopularniejszym zabytkiem miasta jest w dużej części romańska katedra. Z kilku powodów ten kościół jest niezwykle interesujący. Pierwszy widzimy w postaci romańskiej porty wejściowej z portalem, ale nie tylko. W środku możemy znaleźć ołtarz z sarkofagiem z IV wieku i w kryptach również romańskie czy wczesno-średniowieczne malowidła, chociaż kościół, jak większość, tutaj jest przebudowany oczywiście w stylu barokowym. Z naszego punktu widzenia jest jeszcze o tyle istotny, że tutaj jest siedziba biskupa, które to biskupstwo obejmuje właśnie nasze Orte. Podjeżdżamy więc do Faleri Novi, aby zrozumieć więcej na temat tego nietypowego miejsca. Zazwyczaj znamy świątynię Jowisza, ołtarze, posągi, a czy znamy bramy? Ta jest właśnie Porta di Giove, główną bramą, w tym przypadku zachodnią, do miasta Faleri Novi i ona się ostała. I ona jest bardzo charakterystyczna, bardzo cenna dla tych terenów. Zdjęcia
z tą bramą bardzo często reprezentują różnego rodzaju materiały dotyczące falisków czy tych rejonów. Właśnie za murami tego miasta, Falerii Novi, stłoczono większość ludności z tych terenów, która trochę uwierała rozbudowującemu się, pęczniejącemu Rzymowi, ale nie jest to takie klasyczne, powiedzmy, zachowane miasto jak na przykład Pompeje. Pośród kwietniowych maków i soczystej zieleni środka wiosny, na tyłach romańskiej bazyliki widzimy naprawdę niewiele. Trochę fundamentów, trochę dróg, jakieś schodki. A badania z użyciem radaru udowodniły, że pod warstwą żyznej ziemi, może metr, a nawet 2, znajduje się miasto dorównujące wielkością Pompeją. Piękna ta wiosna w Agrofalisko. Wiosna wzdłuż Via Amerina. Idziemy znów jej śladem, by pokazać Wam jedno z bodaj najbardziej spektakularnych miejsc, które znajdują się w naszej okolicy. Czy warto było czekać? Przegryzamy focaccię z marketu, chyba najpyszniejsze ciasto świata, i idziemy zobaczyć fragment Via Amerina, jeden z ulubionych fragmentów Luki, który zresztą ma w swoim profilowym miał, i wyglądało to naprawdę fascynująco, bardzo niesamowicie. Zobaczymy, czy w rzeczywistości będzie też tak jak na zdjęciach. Znowu flaga Polski. Oczywiście śmiejemy się, jak już oglądaliście nasze odcinki, to wiecie, że to po prostu są oznaczenia szlaków pieszych, wędrownych we Włoszech. Po chwili dosięga nas niezwykłe, niezapomniane, no trudne do opisania zjawisko. Całkiem niedawno byliśmy w Meksyku na Yucatanie, wcześniej w Petrze, w różnych miejscach na świecie, również świata antycznego. Przecież 2 lata temu szliśmy Via Appia do Rzymu. I było tam trochę podobnie, ale nie aż tak. Zobaczcie. Czujecie się, jakbyście na chwilę weszli w świat sprzed 2000 lat, ponieważ tutaj nikogo nie ma turystów. Jest tylko duch Etrusków, Falisków, Rzymian, ponieważ to są grobowce, zwane też przez Włochów współcześnie rupestri, ale to, że przy tej drodze były te grobowce, drodze dość młodej, jak już było powiedziane, świadczy o jej randze, ale też o randze ludzi, którzy tutaj byli chowani. Najprawdopodobniej większość artefaktów zdobytych, wykopanych w tym miejscu można zobaczyć na przykład w Muzeum Etruskim w Civita Castellana. Odcinek ten wydawać by się mogło bardzo niszowy i specyficzny. Skończymy w miejscu, które powinni przekornie rozpoznać prawie wszyscy Włosi w wielu rejonach tego kraju, a to za sprawą rzeczy przyziemnej dość, albo znowu podziemnej. Bo mimo nazwy odradzającej picie, miasteczko znane jest akurat z wody mineralnej. Miasteczko Nepi było nam znane wcześniej, niż się w nim pojawiliśmy. I wcale nie chodzi tutaj o mapy, czy też ulotki na przykład turystyczne, ale o sklep spożywczy. No bo stąd pochodzi jedna z najpopularniejszych wód mineralnych we Włoszech. I nic w tym dziwnego, jeśli dowiemy się, że nazwa Nepi pochodzi połączenie języka etruskiego z faliskijskim, co oznacza woda albo miejsce wód. I właśnie tutaj znajduje się jeden z najlepiej zachowanych rzymskich akweduktów, a za moimi plecami natomiast ruiny fortyfikacji, ruiny zamku jednego z najsłynniejszych włoskich rodów. To oczywiście Borgiowie, a to średniowieczny Castello Borgia, odnowiony dla Lucrecji Borgi. Tak, tej Lucrecji. Słychać w dole głośno dość szum wody. Właśnie stąd można dojść dolną częścią wąwozu do Castel San Elia, bardzo podobnym szlakiem co w Corchiano, z podobnym mikroklimatem. Ciekawe, jak tutaj jest w samym środku lata, kiedy wszędzie jest 40, czy tam jest na przykład 35 zaledwie. Wędrując po zabytkowym Borgo z widokami na głęboko wcięte wąwozy Forro, a jakże, poznajemy pobieżnie senne zakamarki Nepi, by finalnie wylądować na rynku, na którym picie wody mineralnej Acqua di Nepi smakuje zupełnie inaczej. Dobra, lekko gazowana. A to za sprawą tego, że widzimy na żywo budynek ratusza, który znajduje się na etykiecie tychże butelek z wodą mineralną. Wyjątkowo nam się udała pogoda w kwietniu w Tusci. Było ciepło, słonecznie, mało deszczowo. Dopiero później, w maju, popsuło się i wystąpiły ulewne deszcze i pochmurne dni.
ale akurat wtedy na maj wróciliśmy do Polski. A to ostatni odcinek naszego wiosennego tryptyku ze środkowych Włoch. Widzimy się zapewne jesienią w nowych opowieściach z tej części Italii. Cześć!